zrobić film w Polsce, już ten pomysł mi tam chodził po głowie od jakiegoś czasu. I to był jakiś taki powrót, no, jak osobisty, ale też powrót do pewnego pejzażu i lat, które mi są jakoś bliskie, które pamiętam przez pryzmat dziecka. A jeśli chodzi o producentów, no to po prostu żeśmy zrobiłem taki casting producentów. Spotkałem, ale już z 5 lat temu, producentów potencjalnych do tego filmu i opus najbardziej Ewa i Piotr najbardziej mi się podobali, tacy najbardziej konkretni, ciepli. Ewa jest w ogóle jakimś wyjątkowym człowiekiem, więc poczułem się bardzo dobrze u siebie w domu, w opusie. Miewasz czasami grzeszne myśli? Lubię mieć historię i strukturę i jakieś sceny, ale wiem, że cały czas w procesie wymyślania filmu, a wymyślanie nie kończy się przy biurku, za komputerem, tylko ja zaczynam tak naprawdę pełną parą działać, jak już szukam miejsc, aktorów, potem przepisuję ten tekst i w przygotowaniach, w próbach też jeszcze przepisuję. Każdy aktor coś tam wynosi swoją fakturą, czy nawet swoim mózgiem, fantazją i trochę to wcielam, trochę coś innego mi przychodzi do głowy i nawet w trakcie filmowania czasami czuję, że coś, co już było fajne niby na próbach, nagle kompletnie nie działa, nie wiadomo dlaczego. I też nie trzeba się bać, żeby to jakoś szybko przerobić. Oczywiście trzeba mieć producentkę, która jest po twojej stronie i aktorów, którzy się też nie boją i są jacyś oddani sprawie i którzy się pewnie czują. No i ekipę, która jest przekonana, że robi coś fajnego. Ty pewnie w ogóle nie wiesz, jak ty wyglądasz, co? Potem jak Ryszard zaniemógł i nie mógł tego filmu robić, już właściwie w pierwszy dzień zdjęcia odpadł, potem trochę wrócił, ale było wiadomo, że coś nie tak, no to najpierw byłem trochę, no najpierw dzwoniłem po różnych innych operatorach zbadać, czy ktoś to może przejąć, ale nikt nie był wolny z tych, których znałem i chciałem z nimi pracować, więc no, pomyślałem, no dobrze, to róbmy dalej z Łukaszem, bo jest fajny, młody, bo młody, ale wczuł się już w film i tam fajnie się z nim gadało. Po jakimś 2, 3, 4 dniach takiego docierania się zauważyłem, że jest świetny, że ma opanowane światło, i w ogóle jest partnerem do fantazjowania, do działania. No, można się z nim bawić, bo ja zawsze z operatorem lubię taki mieć dialog, no jak z aktorami, że tutaj może tak, operator coś zaproponuje, ja coś zaproponuję, potem jakiś trzeci wariant z tego wychodzi, a czasami mój, a czasami jego, ale to cały czas jest taki dialog. I z Łukaszem to bardzo fajnie się układało, ma fajną, dobrą energię. I też przez to, że ten film był wymyślony, że wymyśliłem bardzo tak konsekwentnie właśnie z tym formatem, z kamerą, która się nie rusza, z szerokimi ujęciami, wszystko w jednym ujęciu. Od pewnego momentu już było, i z takim trochę przekadrowaniem do góry, od pewnego momentu sam film już narzucał nam swoją formę i odrzucał pewne rzeczy, które ewidentnie nie pasowały. Także to Łukasz był po prostu, byliśmy jak gdyby jednym ciałem z tym wszystkim. Praca przy filmie jest taniec reżysera z różnymi ludźmi. I jeśli jest dobry partner, czy operator, czy aktor, czy nawet mikser dźwiękowy, no to z tego jakaś nadwartość wychodzi, jakaś fajna jakość. I z Agatą świetnie się działało, i z drugą Agatą Trzebuchowską też się świetnie działało, też ma jakąś bardzo mocną, silną osobowość, która mi bardzo pomogła w wykreowaniu tej bohaterki Idy, więc no, miałem 2 aktorki, no i 3 aktorów, bo jeszcze był Dawid Ogrodnik, no i Adam Szyszkowski, który grał Feliksa, też świetne odkrycie dla mnie ten aktor. Po prostu wybrałem mocnych aktorów, mocne osobowości, z którymi się dobrze lepi jakąś rzeczywistość. Jeden z powodów, dla których ten film zrobiłem, to właśnie, żeby odtworzyć duch
tej ery, którą jakoś tam pamiętam i przez muzykę, i przez fotografię i tak dalej. I te piosenki są bardzo fajne. Tak, ale coś, co się poznało w wieku tam 5 lat, to człowiekowi w życiu nie... Ja to pamiętam tą rzeczywistość wtedy bardzo o wiele mocniej niż to, co się wydarzyło jakieś 10 lat temu, o dziwo. Strasznie mocne są te wrażenia z dzieciństwa. Film jest dosyć taki ascetyczny i trudny, ale w Telluride i w Toronto tłumy ludzi waliło na film i wszyscy byli jakoś wzruszeni, co mnie zaskoczyło, bo też te realia są dla nich nieznane, te postacie są jakieś nieamerykańskie, ale jednak jakoś to się przetłumaczyło i bardzo pozytywne były reakcje, zaskakujące. Na festiwalach będzie on na londyńskim, w Korei, w Hiszpanii, w Chichon, w Moreli, w Meksyku, na warszawskim festiwalu, w Göteborgu, jakieś, nie wiem, ale strasznie dużo tych festiwali się uzbierało.